Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym będziemy siać paprykę, którą zakupiłem tutaj w pobliskim sklepie. Jak również chcę przetestować welutinkę. Przyszły nasiona welutini. Zakupiłem 10 sztuk. Jest 10. Z tym, że chcę spróbować inną metodę. Znaczy, tą metodę stosowałem już w kanach, ale chcę spróbować ją na bananach, czy po prostu wyjdzie, czy też nie. Czyli naciąć takie ziarenko, też jest twarde, wrzucić do wody i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy metoda z kan sprawdzi się również przy bananach? No nic, będziemy testować. Także wodę mamy. I generalnie spróbuję bardzo delikatnie. Bo skoro z kanami jest tak, że mają bardzo twardą skórkę i generalnie trzeba czekać kilka miesięcy, żeby bez nacinania, żeby wykiełkowało, ile wykiełkuje oczywiście. No i tak sobie mi przyszło do głowy, że jeżeli banany mają podobnie, jeżeli też mają taką twardą skórkę i po prostu to jest właśnie problemem opóźniającym wzrost banana, to dlaczego by nie spróbować tej metody? 9 ziaren, jedno gdzieś przypadło, nie mogę znaleźć. No i druga rzecz, którą będziemy siać, to papryka. Także papryczka Cheyenne. Myślę, że to jest ostra papryka, no my się przekonamy. No, tu się otwiera chyba. No, od czasu jak przestałem używać ziemi, tylko włókna kokosowe, to ziemniórek tutaj nie widziałem. No, aż tyle papryki to ja nie potrzebuję. Także chyba rzucę po 3 sztuki. A resztę z powrotem. A może ja użyję innego woreczka. I posiane. No, z tą papryką resztą zapytam małżonkę, czy nie chce gdzieś tam posiać. Minęły 3 dni. Tak, myślę, że minęły 3 dni. 9 ziaren się moczyło. Mniej więcej co 12 godzin zmieniałem im wodę. Ciekaw jestem, czy coś z tego wyjdzie. No, oczywiście wszystko zależy od jakości nasion też, ale wybrałem sprzedawcę tym razem z Niemiec, który miał bardzo dużo pozytywnych opinii. Ale jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy, prawda? Także gotowe. A teraz pozostaje tylko czekać, czy coś z tego wyniknie w ogóle. Dziś mamy 22 maja i papryczki mają się w następujący sposób. Czyli dobrze. Jak widać, we wszystkich pojemniczkach papryki wykiełkowały, co mnie bardzo cieszy, bo gdyż jest to papryka Cheyenne, czyli ostra, a ja czasami lubię ostre. Następną ciekawostką jest Sarcococca confusa. Jak widzicie, nieużywanie ziemi daje efekty. Przypominam, że tutaj mam włókno kokosowe, natomiast tutaj jest tylko perlit. Ja zdecydowałem się właśnie na takie rozwiązanie z tego względu. Słuchajcie, mam przed domem parking ze żwirem i tam 2 razy do roku po prostu muszę wszystko pielić, bo rośnie to jak nie ma tam żadnej ziemi. Jest to przepuszczalne, pod spodem jest agrowłóknina i te rośliny rosną w takim właśnie, roślinki dają sobie radę w trudnych warunkach. Natomiast jeżeli chodzi o ziemniórki, no to nie widzę tutaj żadnych ziemniórek, także rewelacja jak dla mnie. Następny pozytywny aspekt, zawsze jak psikałem propagatorem, rykoszetem po prostu ten pył, ten brud zabrudzał mi okno. A teraz jest ok, po prostu te zanieczyszczenia nie lecą na okno, także następny pozytywny aspekt, co mnie bardzo cieszy. No to sobie sprawdzimy, czy welutinka
Tu najlepiej widać. Coś tu się wychyla. Haha. Nic, zmienię ręcznik i wsadzimy dalej na matę. A, tu jeszcze prawdopodobnie w dniu dzisiejszym kany wyjadą z parapetowej szkółki, gdyż one się będą lepiej rozwijać w szklarni, a tu zrobimy miejsce na coś innego. To by było na tyle z relacji z parapetowej szkółki. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.